Lekcja 1. Wybory modowe. Chciałabym również znaleźć sukienkę, która dobrze leży na sylwetce. Świetny pomysł. Dobrze dopasowana sukienka może znacząco dodać pewności siebie. Dokładnie. Wierzę, że odpowiednia sylwetka może całkowicie odmienić stylizację. Tak, chodzi o znalezienie tego, co pasuje do Twojej sylwetki i stylu. Może powinniśmy wspólnie wypróbować różne style i sprawdzić, który sprawdza się najlepiej. Brzmi pysznie. Przymierzanie różnych opcji może być świetną zabawą. Już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co odkryjemy w sklepie. Oto przepis na idealną sukienkę, w której poczujesz się olśniewająco. Zdecydowanie. Sprawmy, czy ta zakupowa przygoda będzie niezapomniana. Lekcja 2. Wskazówki dotyczące zakupów. Od czego zacząć, biorąc pod uwagę wszystkie te opcje? Nie martw się. Ten sklep ma duży wybór. Rozejrzyjmy się. Brzmi zachęcająco. Często czuję się przytłoczony zbyt wieloma wyborami. To zrozumiałe. Uważam, że poświęcenie kilku chwil na przejrzenie pomaga zawęzić wybór. Tak, będę miał otwarty umysł i zobaczę, co wpadnie mi w oko. Dokładnie. Możesz odkryć coś nieoczekiwanego, co pokochasz. Już nie mogę się doczekać tej przygody. Oto, jak znaleźć wspaniałe elementy garderoby, które rozjaśnią naszą garderobę. No to zaczynamy. Niech rozpocznie się szaleństwo zakupów. Lekcja 3. Historia Wimbledonu. Co ciekawe, Wimbledon pozwolił profesjonalistom grać wkrótce po rozpoczęciu trasy King's Tour. To niesamowite. Pokazuje, jak bardzo ten sport ewoluował na przestrzeni lat. Tak, włączenie profesjonalnych graczy niewątpliwie podniosło poziom rywalizacji. Zdecydowanie. Przyciąga szerszą publiczność i zwiększa emocje meczów. Często zastanawiam się, jak od tego czasu zmieniła się dynamika gry. To fascynujące. Nowe strategie i techniki pojawiają się z każdym pokoleniem graczy. Może powinniśmy przyjrzeć się bliżej historii tenisa i jego wpływowi na współczesną grę. Brzmi jak wspaniały plan. Odkryjmy historie stojące za tym sportem. Świętujemy bogatą historię tenisa i jego rozwój. Lekcja 4. Spotkania przy kolacji. W jadalni znajdują się stół i krzesła, z których korzystamy zawsze, gdy zapraszamy gości na kolację. Brzmi wspaniale. Dobrze urządzona jadalnia zawsze tworzy przyjazną atmosferę. Rzeczywiście, to miejsce, gdzie dzielimy się nie tylko jedzeniem, ale także śmiechem i opowieściami. Zdecydowanie. Jest coś wyjątkowego w spotkaniu przy stole i cieszeniu się swoim towarzystwem. Poza tym uważam, że posiłki smakują lepiej, gdy dzielimy się nimi z przyjaciółmi. Całkowicie się zgadzam. Zmienia zwykłą kolację w niezapomniane wydarzenie. Może powinniśmy wkrótce zorganizować przyjęcie obiadowe. Chętnie pokażę swoje umiejętności kulinarne. Wspaniały pomysł. Mogłabym pomóc z dekoracjami, żeby było jeszcze bardziej zachęcająco. Oto pyszne kolacje wypełnione dobrym jedzeniem i świetnym towarzystwem.
Lekcja 5. Demokracja i odpowiedzialność. Przyjechaliśmy tu, żeby omówić zadanie, które nam powierzono. Jest to niezwykle ważne dla naszej społeczności. Zdecydowanie. Znaczenia demokracji nie da się przecenić. Wierzę, że aktywne uczestnictwo jest niezbędne dla rozwoju społeczeństwa. Tak, i naszym obowiązkiem jest edukowanie innych o jego znaczeniu. Czasami zastanawiam się, w jaki sposób możemy zaangażować więcej osób w proces demokratyczny. Być może organizowanie wydarzeń społecznościowych w celu podniesienia świadomości byłoby skuteczne. To fantastyczny pomysł. Mógłby zachęcić do dialogu i uczestnictwa. Zastanówmy się wspólnie nad tematami, które mogłyby znaleźć oddźwięk wśród naszej społeczności. Oto sposób na zaszczepienie w każdym z nas poczucia odpowiedzialności i sprawczości. Lekcja 6. Jezioro Sinclair. Mason of Lake Sinclair to bardzo ciekawy temat. Łączy się on z jeziorem Erie poprzez rzekę Detroit. Tak, to fascynujące, jak te zbiorniki wodne są ze sobą połączone. Dostępność łodzi i możliwości rekreacji jest niezwykła. Zdecydowanie. To musi być wspaniałe miejsce do wędkowania i uprawiania sportów wodnych. Uważam, że krajobraz wokół tych jezior zapiera dech w piersiach, zwłaszcza o zachodzie słońca. Mogę sobie tylko wyobrazić. Może powinniśmy zaplanować wizytę, żeby nacieszyć się pięknem natury. Brzmi pysznie. Dzień nad wodą może być naprawdę orzeźwiający. Nie zapomnijmy zabrać ze sobą pikniku. Dzięki temu wycieczka będzie jeszcze przyjemniejsza. Oto to za odkrywanie cudów naszych lokalnych jezior. Lekcja 7. Zachowanie chłodu. W wieczne dni niektórzy ludzie próbują się ochłodzić, korzystając ze świeżego powietrza. Tak, jest coś orzeźwiającego w przebywaniu na świeżym powietrzu, gdy wieje wiatr. Często zauważam, że wiatr potrafi sprawić, że nawet najgorętsze dni wydają się znośne. Zdecydowanie, to naturalny sposób na odrobinę ulgi w upale. Może powinniśmy zaplanować piknik na któryś z tych wiecznych dni. Brzmi wspaniale. Piknik w parku z wiatrem we włosach byłby cudowny. Możemy przynieść ze sobą orzeźwiające napoje i lekkie przekąski, którymi będziemy mogli się cieszyć. Tak, prawmy, że będzie to radosna wycieczka pełna śmiechu i relaksu. Oto sposób na docenienie piękna natury we wszystkich jej formach. Lekcja 8. Uważne jedzenie. Ważne jest, żeby zadbać o swoje zdrowie. Czy nie uważasz, że? Zdecydowanie, uważne jedzenie pomaga zapobiegać wielu problemom zdrowotnym. Tak, zachęca nas do zwracania uwagi na to, co konsumujemy i jak to na nas wpływa. Często odkrywam, że świadomość moich nawyków żywieniowych prowadzi do podejmowania lepszych wyborów. Dokładnie. Może odmienić nasz stosunek do jedzenia na coś bardziej pozytywnego. Może powinniśmy podzielić się kilkoma wskazówkami, jak praktykować uważne jedzenie. To wspaniały pomysł. Proste zmiany mogą mieć ogromny wpływ na nasze zdrowie. Inspirujmy się nawzajem do dokonywania zdrowszych wyborów w codziennym życiu. Oto sposób na świadome odżywianie się dla zdrowszej przyszłości. Lekcja 9. Pudełko wspomnień.
Tworzenie pudełka wspomnień wydaje się wspaniałym pomysłem. No właśnie, macie jakieś wskazówki, co w nim uwzględnić? Wystarczy, że wybierzesz przedmioty, które mają dla ciebie osobiste znaczenie, a pudełko stanie się naprawdę wyjątkowe. To świetna rada. Mogę dołączyć zdjęcia, listy i drobne pamiątki. Tak, każdy przedmiot przywoła wyjątkowe dla ciebie wspomnienia. Podoba mi się pomysł, że możemy w namacalny sposób pielęgnować tę chwilę. Staje się to pięknym zbiorem twoich doświadczeń życiowych, czyż nie? Zdecydowanie. Może powinniśmy stworzyć po jednym i podzielić się później swoimi historiami. Wypijmy za uchwycenie wspomnień i celebrowanie naszych podróży. Lekcja 10. Oferty specjalne. Czy w tej chwili macie państwo jakieś oferty specjalne? Sprawdźcie ich stronę internetową. Czasami można na nich znaleźć fantastyczne okazje. To by się przydało. Zawsze doceniam dobrą okazję. Oczywiście, kto nie lubi oszczędzać trochę pieniędzy podczas zakupów? Zauważyłem, że oferty specjalne często prowadzą do nieoczekiwanych skarbów. Tak, to jak odkrycie ukrytego klejnotu za ułamek ceny. Sprawdźmy razem, jakie okazje możemy znaleźć. Nie mogę się doczekać. Oby udało nam się znaleźć świetne oferty podczas naszej zakupowej przygody. Tak, oby nasza podróż była zarówno przyjemna, jak i ekonomiczna. Lekcja 11. Aktualne wydarzenia. Czy słyszałeś o ostatnich protestach, które miały miejsce w mieście? Tak, zrobiłem to. To niesamowite, jak ludzie jednoczą się dla sprawy. Zdecydowanie. Podkreśla siłę wspólnego głosu w walce o zmianę. Zgadzam się. To inspirujące widzieć ludzi z pasją i pragnieniem wprowadzania zmian. Zastanawiam się, jaki wpływ te ruchy będą miały na przyszłą politykę. Dobre pytanie. Kluczowe jest, aby takie działania prowadziły do konstruktywnego dialogu. Może powinniśmy wziąć udział w lokalnej dyskusji, aby lepiej zrozumieć tę kwestię. To brzmi jak wspaniały pomysł. Bycie poinformowanym jest kluczowe w dzisiejszym społeczeństwie. Wypijemy za udział w wartościowych rozmowach o otaczającym nas świecie. Lekcja 12. Program komediowy. Naprawdę, o co chodziło? No cóż, oglądałem program komediowy i śmiałem się na głos. Brzmi pysznie. Nic tak nie poprawia humoru jak porządny śmiech. Zdecydowanie. Komik miał wyjątkowy sposób opowiadania historii, z którym niezwykle łatwo się utożsamiać. Uwielbiam, gdy komicy potrafią nawiązać tak osobisty kontakt z publicznością. Tak, dzięki temu doświadczenie będzie jeszcze przyjemniejsze. Może kiedyś wybierzemy się razem na występ komediowy na żywo. To świetny pomysł. Energia żywej publiczności dodaje doznań. Oto sposób na dzielenie się śmiechem i cieszenie się lżejszą stroną życia. Lekcja 13. Park Narodowy Yellowstone. Majestatyczność Yellowstone naprawdę zapiera dech w piersiach, a fakt, że stał się parkiem narodowym, jest niezwykły.
Tak, wysiłek wkładany w ochronę takiego naturalnego piękna jest godny pochwały. Uważam, że powstała ona w odpowiedzi na potrzebę konserwacji pod koniec X wieku. Zdecydowanie. Ludzie zrozumieli, jak ważne jest zachowanie tych cudów dla przyszłych pokoleń. Chciałem odwiedzić to miejsce i na własne oczy zobaczyć zjawiska geotermalne i dziką przyrodę. Brzmi jak fantastyczny plan. Zwiedzanie parku byłoby przygodą życia. Stwórzmy listę atrakcji w Yellowstone, które koniecznie trzeba zobaczyć podczas naszej podróży. Zaplanujmy niezapomnianą podróż pośród cudów natury. Tak, niech nasze przygody będą pełne zachwytu i uznania dla wspaniałej przyrody. Lekcja 14. Dostęp do wygody. Tak, są łatwe w użyciu, będziesz mieć własny klucz, aby uzyskać do nich dostęp. To fantastyczne. Posiadanie własnego klucza dodaje poziom wygody, który jest bardzo kuszący. Oczywiście, to oznacza, że możesz przychodzić i wychodzić, kiedy chcesz, bez czekania na nikogo. Doceniam taką swobodę. Dzięki niej planowanie staje się o wiele prostsze. Dokładnie. Poza tym możesz zapraszać gości bez konieczności dopasowywania harmonogramów. Wyobrażam sobie, jak łatwo jest organizować spotkania. Rzeczywiście, zmienia Twoją przestrzeń w przyjazną oazę dla przyjaciół i rodziny. Oto toast za posiadanie własnego małego sanktuarium, z którego możemy korzystać w każdej chwili. Tak, niech będzie pełen śmiechu i cudownych wspomnień. Lekcja 15. Odkrywanie Kalifornii. Zdecydowanie na mojej liście. Byłeś już w Kalifornii? Tak, byłem tam zeszłego lata i było naprawdę zapierająco dech w piersiach. Słyszałem wiele wspaniałych rzeczy o jego różnorodnych krajobrazach. Rzeczywiście, od plaż po góry, każdy znajdzie coś dla siebie. Jestem szczególnie podekscytowany pomysłem zwiedzania parków narodowych. Koniecznie musisz zobaczyć Josemitę i Segwoja. Brzmi niesamowicie. Chciałabym wybrać się na pieszą wędrówkę i podziwiać piękno natury. Nie pożałujesz. Zaplanujmy kiedyś wspólną podróż. Wypijmy za przygody w Kalifornii i za niezapomniane wspomnienia. Fascynujące jest to, jak ich doświadczenia ukształtowały ich życie i ich historię. Rzeczywiście, każda przeprowadzka niosła ze sobą nowe możliwości i przeszkody do pokonania. Może powinniśmy bliżej przyjrzeć się ich życiu i jego kontekstowi historycznemu. To brzmi jak wspaniały pomysł. Historia często nas tak wiele uczy. Wypijmy za odkrywanie przeszłości i uczenie się od tych, którzy byli przed nami. Lekcja 17. Dyskusje o zdrowiu.
Czy rozmawiałeś z lekarzem o swoich obawach? Tak, powiedziałam. Co powiedziała? Wspomniała, że nie jest to nic poważnego, co było dla niej ulgą. To wspaniała wiadomość. Zawsze miło to słyszeć. Zdecydowanie. Czuję się o wiele lepiej wiedząc, że jestem w dobrym zdrowiu. Ważne jest, aby dbać o swoje zdrowie i zasięgać porady specjalisty. Całkowicie się zgadzam. Regularne kontrole mogą zapobiec poważnym problemom w przyszłości. Zawrzyjmy pakt, abyśmy wspólnie priorytetowo traktowali swoje zdrowie. Oto toast za nasze dobre samopoczucie i wzajemne wsparcie. Lekcja 18. Doświadczenia podstawowe. Są chwile, kiedy żołnierze stają twarzą w twarz z tym, co podstawowe w życiu. Tak, doświadczenia te często prowadzą do głębokich refleksji na temat istnienia. Uderzające jest, jak przeciwności losu potrafią ujawnić to, co jest dla nas naprawdę ważne. Zdecydowanie. Wielu żołnierzy odnajduje nowe źródła siły i celu poprzez swoje zmagania. Inspirujące jest obserwowanie, jak ludzie potrafią wychodzić z wyzwań z nową jasnością umysłu. Zgadzam się. Może powinniśmy zgłębiać historię o odporności i transformacji. To brzmi jak świetny pomysł. Dzielenie się takimi historiami może inspirować innych. Oto świętowanie ducha ludzkiego i jego zdolności do rozwoju. Tak, obyśmy nadal wyciągali wnioski z tych potężnych doświadczeń. Lekcja 19. Badanie opcji. Jeszcze nie. Wciąż rozważam kilka opcji dla naszego nadchodzącego projektu. Masz jakieś sugestie, gdzie powinienem szukać? Zalecam sprawdzenie baz danych online i wiarygodnych artykułów w celu znalezienia rzetelnych informacji. Brzmi jak świetny początek. Często znajduję cenne spostrzeżenia w czasopismach naukowych. Oczywiście potrafią wnieść głębię i kontekst, co jest bardzo pouczające. Na pewno zapoznam się z tymi źródłami. Dziękuję za wskazówkę. Proszę bardzo. Będziemy dzielić się naszymi wnioskami w miarę postępów. Za dogłębne badania i pomyślne wyniki. Tak, niech nasze wysiłki doprowadzą nas do wnikliwych odkryć. Lekcja 20. Wystąpienia publiczne. W zeszłym tygodniu musiałem wygłosić przemówienie. Było to bardzo stresujące. Jak poszło? Słyszałem, że rozmawiałeś z 300 osobami. Rzeczywiście przemawiałem przed dużą publicznością. Było to zarówno ekscytujące, jak i przerażające. To imponujące. Jaki był temat twojego przemówienia? Mówiłem o znaczeniu zaangażowania społecznego i wolontariatu. Brzmi jak cenna wiadomość. Jak się do niej przygotowywałeś? Ćwiczyłem intensywnie i nawet wizualizowałem reakcję mojej publiczności. To doskonała strategia. Za pokonanie lęków i dzielenie się ważnymi pomysłami. Tak, obyśmy oboje nadal doskonalili swoje umiejętności publicznego przemawiania. Lekcja 21. Debata o monarchii. W niektórych krajach toczy się debata na temat przyszłości monarchii.
Tak, zauważyłem, że Kanada, Australia i Nowa Zelandia nadal utrzymują związki z koroną brytyjską. Ciekawy jest obserwować, jak rozwijają się takie dyskusje, biorąc pod uwagę kontekst historyczny. Zdecydowanie. Każdy kraj ma swoją własną, unikalną relację z monarchią. Zastanawiam się, jaki wpływ ma opinia publiczna na dyskusję o jej przyszłości. To ciekawe. Głosy obywateli mają kluczowe znaczenie dla kształtowania rządów. Może powinniśmy uważnie śledzić rozwój sytuacji w tych krajach. Oto zrozumienie złożoności rządzenia i jego znaczenia kulturowego. Tak, obyśmy nadal poznawali otaczający nas świat. Lekcja 22. Tworzenie listy. Świetnie. Czy powinniśmy sporządzić listę rzeczy, których potrzebujemy, zanim pójdziemy na zakupy? To świetny pomysł. Lista pomoże nam zachować porządek i koncentrację. Rzeczywiście, Zapobiega to sytuacjom, w których przy kasie zorientujesz się, że zapomniałeś o czymś ważnym. Dokładnie. Często odkrywam, że zapisywanie rzeczy sprawia, że zakupy są o wiele bardziej efektywne. Które z rzeczy Twoim zdaniem powinny być naszym najważniejszym priorytetem? Uważam, że powinniśmy zacząć od rzeczy najistotniejszych, takich jak artykuły spożywcze i artykuły gospodarstwa domowego. tak. A może powinniśmy też dać sobie trochę przyjemności w nagrodę za naszą ciężką pracę? Całkowicie się zgadzam. Odrobina rozpusty może sprawić, że zakupy staną się o wiele przyjemniejsze. Za stworzenie idealnej listy zakupów i udaną podróż. Lekcja 23. Wypadki na lotnisku. No cóż, zaczęło się świetnie, ale na lotnisku przydarzyła mi się mała wpadka. O nie, co się stało? Mam nadzieję, że to nic poważnego. Przypadkowo zostawiłem laptopa na punkcie kontroli bezpieczeństwa. Brzmi stresująco. Udało ci się to odzyskać? Na szczęście tak. Zorientowałem się w ostatniej chwili i pobiegłem, żeby go zabrać. Cieszę się, że to słyszę. Utrata ważnych rzeczy może być bardzo stresująca. Rzeczywiście. Nauczyło mnie to, żeby zawsze dokładnie sprawdzać swoje rzeczy, zanim ruszę dalej. To cenna lekcja. Może zawsze powinniśmy mieć listę kontrolną na podróż. Zdecydowanie. Za płynniejszą podróż i unikanie przyszłych wypadków. Lekcja 24. Stylowe marynarki. Szukam dziś wygodnych ubrań. A ty? Szukam stylowej marynarki. Będzie mi niezbędna na nadchodzące spotkania. Brzmi fantastycznie. Dobra marynarka może znacząco odmienić każdą stylizację. Zdecydowanie. Chcę czegoś, co nie tylko wygląda profesjonalnie, ale też jest wygodne. Może powinniśmy odwiedzić razem kilka sklepów. Mógłbym podzielić się swoją opinią. Byłabym wdzięczna. Zawsze miło mieć drugą parę oczu, które pomogłyby mi w doradzeniu w sprawach mody. Znajdź mi marynarkę, która będzie zarówno szykowna, jak i funkcjonalna. Odkryjmy idealne elementy garderoby, które ją uzupełnią. Tak, niech nasza przygoda z zakupami będzie udana i przyjemna. Lekcja 25. Kasa zakupowa.
Oczywiście, nasz kasjer znajduje się tuż przy wejściu, co ułatwia wypłatę. To bardzo pomocne. Zawsze doceniam przejrzyste zakupy. Tak, oszczędza to czas i pozwala nam szybko wyjść z zakupami. Dokładnie. Poza tym, jeśli zechcemy, będziemy mieli więcej czasu na eksplorację innych sklepów. Może powinniśmy zapytać kasjera, czy dzisiaj są jakieś specjalne promocje. To genialny pomysł. To nie lubi dobrych okazji. No właśnie. Wykorzystajmy w pełni nasze zakupy, dobrze? Zdecydowanie. Za znalezienie świetnych przedmiotów i fantastycznych okazji. Tak. Cieszmy się każdą chwilą tych zakupów. Lekcja 26. Zmiany konstytucyjne. W Derbyshire North East pan Barnes wspomniał, że chcą konstytucji na wzór amerykańskiej. To całkiem interesująca perspektywa. Zastanawiam się, co skłoniło mnie do tej chęci zmiany. Tak, wygląda na to, że ludzie szukają systemu, który kładzie nacisk na prawa i wolności jednostki. Rzeczywiście, amerykańska konstytucja stała się wzorem dla wielu demokracji na całym świecie. Być może uważają, że takie ramy lepiej ochronią ich interesy. To może być prawda. To fascynujące, jak różne systemy polityczne mogą wpływać na społeczeństwo. Zastanawiam się, jaki wpływ ta chęć zmiany będzie miała na lokalne rządy w przyszłości. Ciekawe, czy uda im się skutecznie wdrożyć te zmiany. Oto to za ciągłą ewolucję systemów politycznych i ich wpływ na ludzi. Lekcja 27. Przedmioty sentymentalne. Masz rację. Jestem pewien, że znajdę w moim pudełku pamiątek kilka przedmiotów o wartości sentymentalnej. To wspaniale. Przedmioty o osobistym znaczeniu mogą przywołać silne wspomnienia. Oczywiście, planuję dodać zdjęcia i listy, które wiele dla mnie znaczą. To idealny wybór. Każdy przedmiot opowie własną historię. Uważam, że ważne jest zachowanie tych wspomnień na przyszłość. Tak, pudełko na wspomnienia może być piękną pamiątką naszych podróży. Może powinniśmy dzielić się ze sobą pudełkami wspomnień, gdy już będą pełne. Brzmi jak wspaniały pomysł. Za wspólne pielęgnowanie wspomnień. Tak, twórzmy trwałe pamiątki, które odzwierciedlają to, kim jesteśmy. Lekcja 28. Siła krawata. Tak, krawat z pewnością dodaje odrobinę formalności do każdego stroju, prawda? Zdecydowanie. Zmienia zwykłą koszulę w coś naprawdę wyrafinowanego. Wybór konserwatywnego wzorca jest często mądrą decyzją w kontekście zawodowym. Rzeczywiście, klasyczne kolory i subtelne wzory potrafią wyrazić pewność siebie i profesjonalizm. Zastanawiam się czasami, czy ludzie nie doceniają wpływu takich akcesoriów. Naprawdę, dobrze dobrany krawat może stać się tematem rozmów na imprezach. Może powinnam poszukać nowych krawatów, żeby jeszcze bardziej wzbogacić moją garderobę. Brzmi jak wspaniały pomysł.
Nowy krawat może od razu odmienić twój styl. Oto sposób na odkrycie stylu i wywarcie trwałego wrażenia. Lekcja 29. Życie morskie. Czy widziałeś kiedyś ocean pełen dużych kijanek? Muszę przyznać, że nie. To brzmi fascynująco. Kijanki spędzają kilka lat w wodzie, zanim przekształcą się w żaby bycze. To naprawdę niezwykłe. Ciekawe, jak przechodzą taką transformację. Tak, proces metamorfozy to prawdziwy cud natury. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak inny musi być ekosystem, gdy te kijanki podrosną. Dokładnie. W miarę dojrzewania stają się kluczowymi graczami w swoim otoczeniu. Może powinniśmy odwiedzić pobliski staw i samemu poobserwować kijanki. Brzmi jak wspaniały plan. Za odkrywanie cudów natury. Lekcja 30. Znajdowanie wskazówek. Świetnie. Czy możesz mi również podać drogę do najbliższej apteki? Oczywiście, to tylko kilka przecznic dalej, po lewej stronie ulicy. To bardzo pomocne. Doceniam Twoją pomoc. Nie ma problemu. Zawsze dobrze jest pomóc przyjacielowi w potrzebie. Uważam, że posiadanie apteki w pobliżu jest bardzo ważne w nagłych wypadkach. Zdecydowanie. To pocieszające wiedzieć, że pomoc jest tuż za rogiem. Może powinnam zaopatrzyć się w kilka niezbędnych rzeczy, skoro już tam jestem. Brzmi jak mądra decyzja. Zawsze lepiej być przygotowanym. Zadbajmy o nasze zdrowie i szybki dostęp do niezbędnych zapasów.